Dzieci w Krakowie rodzą się z mniejszą wagą urodzeniową, z mniejszym obwodem głowy, z obniżonym ilorazem inteligencji. To wszystko tak naprawdę, te wszystkie informacje jak do mnie docierały, to nagle zaczęłam sobie zdawać sprawę, że to dotyczy moich dzieci, że ja nie chcę tego, że chciałabym to zmienić i myślę, że też dlatego się zdecydowałam na to, żeby rozpocząć te działania. Ja wolałam coś zrobić, żeby to zmienić, niż zmieniać miejsce zamieszkania. Znam wiele osób, które się nad tym zastanawiają, czy właśnie nie popełnić tej emigracji smogowej. Jednak myślę, że Kraków daje nam tak naprawdę dużą szansę rozwoju, więc dlaczego mielibyśmy rezygnować? Dlaczego mamy się poddawać? Lepiej jest walczyć. Było takie zalecenie ze strony Urzędu Miasta, że w dni, kiedy są wysokie przekroczenia, wysokie stężenia pyłów, zalecają, żeby jednak nie wychodzić na spacery. I myślę, że to było bardzo ważne, ponieważ my zaczęliśmy działać w sezonie grzewczym i wiedzieliśmy, jak wyglądają te stężenia i że praktycznie nasze dzieci codziennie nie mogą wychodzić na zewnątrz, to było taką też silną motywacją do tego, żeby zacząć. No i zaczęliśmy najpierw pokazywać te aktualne stężenia i myślę, że to było mocne, że jak ludzie się zorientowali, jak jest źle, no to było też powodem do tego, że zaczęli się przyłączać do nas, zaczęli podpisywać naszą petycję i wspólnie wtedy mogliśmy domagać się zmian. Zanim miałam dzieci, też miałam problem z tym, że jeżeli pojawią się w moim życiu, to ja przestanę być kobietą, przestanę być kobieca, że stanę się mamą i będę się angażować w takie rzeczy jak, nie wiem, gotowanie, pranie, prasowanie. I zawsze chciałam tego uniknąć właściwie. I nie wiem, też po porodzie, jak urodziłam Franciszka, po pół godzinie wstałam po prostu, jak zabrali mi Franciszka tam, żeby przejść z sali porodowej do sali, w której mieliśmy tam spędzić te 3 dni, więc wstałam i poszłam na nogach, gdzie na korytarzu zatrzymała mnie pani i mówi, że zwariowałam, dziecko, przecież ty przed chwilą urodziłaś, co ty robisz? No i to nigdy właśnie ten moment macierzyństwa nie stanowił jakoś nie wiem, czy fakt posiadania dzieci nie był dla mnie żadnym problemem. Oprócz tego, że żyłam normalnie, ponieważ też wróciłam do pracy, jak Franciszek miał niespełna rok, to też wychodziłam wieczorami, spotykałam się z przyjaciółmi, chodziliśmy do kina. Prowadziliśmy normalne życie i bardzo często dzieci uczestniczyły w tym naszym życiu, bo nie chcieliśmy się zamykać w domu ponieważ mamy dzieci. Nie, bardzo często wyjeżdżaliśmy, bardzo często wychodziliśmy z dziećmi i dzieci uczestniczyły w naszym normalnym życiu. Dla mnie dzieci są ważne, aczkolwiek nie są najważniejsze. Bardzo ważne są też, być może to jest trochę egoistyczne, ale moje uczucia, moje działania, bardzo ważne jest dla mnie też to, żebym ja czuła się dobrze ze swoim czasem, z tym, co robię, ze swoim towarzystwem i nie determinuję swoich działań tym, że mam dzieci. Był ten moment, kiedy poświęcałam się w 100% dzieciom, a później przyszedł czas tak jakby na realizację swoich no, działań, spełnianie swoich ambicji może też no i też właściwie no, rozwój. Myślę, że bardzo też zbudowało poczucie mojej wartości i też dało ogromną siłę, bo dzięki temu zrozumiałam, że tak naprawdę jeżeli coś założymy, że wiemy doskonale, jaki cel chcemy osiągnąć, jesteśmy w stanie to zrobić, że tak naprawdę działania w KAS-ie dodały mi skrzydeł i pokazały, że ludzie mają moc, że możemy oczekiwać niemożliwego i tak naprawdę dążyć do tego. Myślę, że to, że miałam dzieci, dodawało powagi
mi jako osobie i też nigdy się tego nie wstydziłam. Zawsze uważałam, że moment, w którym poinformuję kogoś, że mam dzieci, to będzie moment, kiedy ktoś będzie patrzył na mnie w inny sposób i powie, a no to jednak to może jest kimś, z kim no może nie aż tak, ale no, może w związku z tym, że byłam młodą mamą i wyglądałam jak dziewczynka jeszcze, jak Franciszek był mały, to ten moment, kiedy mówiłam, że mam dzieci, no to zaczynałam być traktowana jak osoba dorosła, poważna i to było dla mnie bardzo ważne i zawsze szukałam tego momentu, kiedy mogłam to właśnie zakomunikować i pokazać, że jestem już taka dojrzała, dorosła, poważna. Tak. A już jak miałam 2 dzieci, to już w ogóle, to też pokazywało, że mam siłę, że jeżeli radzę sobie z 2 dzieci, no to już muszę sobie radzić z innymi problemami również. Mamo, czy mogłabyś też przyjść kiedyś i opowiedzieć naszym kolegom o tym, co to jest smog i dlaczego mamy smog? Tak. Myślę, że też bardzo często zwracają uwagę na to, jak jesteśmy, gdzieś jedziemy i zauważą dym, to też zwracają moją uwagę. Mamo, popatrz, zobacz, tam ktoś pali śmieciami, zobacz, jaki straszny, ohydny, śmierdzący dym. Także wiedzą to, doskonale są wyedukowani w tej kwestii. Codziennie mnie pytały, jak już tam został tydzień do podpisania, mamo, czy prezydent podpisał? Ja mówię, nie, jeszcze nie, jak się spotykaliśmy. Mamo, czy już może podpisał? Nie. No jak w końcu podpisał ten pamiętny wtorek, odebrałam ich ze szkoły, mówię, słuchajcie, prezydent podpisał ustawę. Wow, podpisał, brawo, super, gratuluję. No nie, no są na pewno zaangażowani w to i nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo. Nawet jak ja mam czasem chwilę zwątpienia i dzieją się rzeczy, które tak jak właśnie oczekiwanie na podpisanie tej ustawy, gdzie już czasem mam czegoś dość i już też myślę, nie, już chyba rezygnuję, już nie chcę, już nie wytrzymam, już nie mogę dłużej czekać, to też mówi, że to nie mogę tak, że to jest bardzo ważne, że wspiera mnie na pewno i sam fakt, że on oczekuje, że dojdzie do skutku, to też jest dla mnie takie motywujące, bo też mi kibicuje.